Był dzień 17 listopada 2023 roku. Tego dnia ekipa Fragout pojawiła się na strzelnicy Bema 60 w celu nakręcenia filmu o pistoletach do concealed carry, czyli o maluszkach od HS-a. Jako się rzekło, strzelnica Bema 60, 4 pistolety HS Products, 3 H11, 1 H11 Pro. 3 sztuki dostaliśmy od kolegów ze sklepu koło szkoły. Jeden pożyczył nam kolega. Czym się zajmiemy? Mamy tutaj takiego najprostszego H11. Mamy H11 taki sam, tylko że w Optic Ready już, z założonym kolimatorkiem. Mamy H11 z kompensatorkiem i to jest własność naszego kolegi. Zobaczymy, jaka będzie różnica. On ma minimalnie dłuższą lufę i założony kompensator. I mamy, to są takie małe, że nie wiem gdzie co mam. I mamy H11 Pro, czyli troszeczkę większy, troszeczkę dłuższy, też Optic Ready, ale to wszystko powiem Wam na deskach, na które się za chwileczkę przeniesiemy, a jak wrócimy, to postrzelamy sobie jakieś takie strzelania do Francuza z niewielkiej odległości, jakieś wyjęcie spod kurteczki. Pokażemy Wam, jak te pistolety się kamuflują, bo mamy kabury zewnętrzne, mam w studio kabury wewnętrzne, więc w studio Wam pokażę na sobie, jak to wygląda pod jakąś koszulką. Ale najpierw zaczniemy od budowy tych pistoletów na deseczkach. To jesteśmy na deseczkach i przed Wami leżą trzej muszkieterowie. Z Atos Porto Sierra jest nie ma D'Artagnana, bo ten pistolecik H11 z przedłużoną lufą i z kompensatorem, czyli model podobny do tych, i on się nazywa H11 RDR TB-CC, tak? Ten z przedłużoną lufą i z kompensatorkiem, on był nam użyczony na strzelnicy przez naszego kolegę. No i po prostu nie mamy go tutaj. Te trzy pistolety pochodzą ze sklepu blisko szkoły i możemy je po prostu Wam z bliska pokazać. Mamy zatem trzy wersje. To jest HS H11 po prostu. To jest HS H11 OSP i to jest HS H11 Pro RDR. Czym one się różnią? No, tak jak widzicie, te dwa są w zasadzie identyczne. Jedyną różnicą jest to, że ten jest Optic Ready, a ten jest po prostu zwykłym pistolecikiem. W przypadku HS11 Pro różni się wymiarami, czyli wysokością, długością lufy, długością linii celowniczej i masą. No i on jest jakby od razu też Optic Ready w standardzie. To teraz tak na szybciutko dane techniczne tych pistoletów. Zaczniemy od zwykłej H11, czyli od tego, który tu widzicie. Wszystkie trzy strzelają amunicją 9x19 Parabellum. To jakby widać w tym pistoleciku lufa ma 3,1 cala, to jest niecałe 8 cm. Podobnie w tym. Masa tych dwóch będzie porównywalna, bo to jest około 455 gramów bez magazynka. Długość w przypadku tych dwóch pistoletów to jest 153 mm, szerokość 27 i wysokość 106,5 mm. Producent podaje, że druga wartość to jest 119, czyli myślę, że to jest z tym magazynkiem po prostu, tak? Dlatego, że ta stopka magazynka jest nieco dłuższa. Jak już jesteśmy przy magazynkach, to do każdego pistoletu w komplecie są 3, z tego co się orientowałem. One występują w dwóch pojemnościach. To jest 11, to jest 13. I w zestawie macie jeden taki i dwa takie. Tak? Czyli jeden krótki i dwa przedłużone. Jeżeli zaś chodzi o ten pistolet na górze,
czyli HS H11 Pro, to w jego przypadku, mówimy o tym pistolecie, tak? To w jego przypadku długość całkowita wynosi 169 mm, długość lufy to jest 79,5 mm, szerokość 27 i wysokość całkowita 122 mm. Masa to jest około 513 gramów, czyli sami widzicie, jakie są różnice, jeśli chodzi o wymiary i masę. W przypadku tego pistoleciku, którego tu nie ma, czyli tego z tym tłumikiem, o tym bardzo rozbudowanym oznaczeniu, czy nie tłumikiem, tylko kompensatorem, o tym bardzo rozbudowanym oznaczeniu, tam jest kilka dosłownie milimetrów dłuższa lufka. No i masa będzie większa o masę tego kawałka rurki i ewentualnie nakręcony kompensator, plus oczywiście zwiększą się ich wymiary. No i to tyle, tak, jeśli chodzi o takie podstawowe dane. Jak to wygląda? No to są klasyczne pistolety, takie małe dziewiąteczki, działające na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, ryglowane przez przekoszenie lufy powiększoną komorą nabojową w odpowiednio wyciętym oknie wyrzutowym. Jak zapewne widzicie, to te pistoleciki są, no powiedzmy, w ograniczonym stopniu oburęczne. Dlatego, że o ile zatrzask magazynka można sobie jeszcze przełożyć z prawej na lewą, tak, to widać po magazynku, bo ma zaczep z obu stron, o tyle już dźwigienka do zwalniania zamka z tylnego położenia jest tylko po jednej stronie. Tak, czyli można w dużym uproszczeniu powiedzieć, że to jest taki Glock trzeciej generacji. W pewnym stopniu oczywiście, bo nie dokładnie. Te pistoleciki w standardzie są wyposażone w przyrządy ze światłowodową muchą i to jest pewien problem, bo tak, w tym pistolecie nie ma, jest taki czarny celownik, ale tak wygląda, jakby w tym coś jeszcze miało być. No bo tu jest i tu też jest, a tam nie ma, więc prawdopodobnie to się po prostu wzięło i wykruszyło. Te przyrządy, żeby było jasne, są bardzo porządne przyrządy metalowe. Dodatkowo uformowane tak, że można je sobie jedną ręką przeładować za ich pomocą pistolet, zaczepiając je o krawędź na przykład paska, czy o coś innego w jakiejś dramatycznej sytuacji. W standardzie na szkielecie z przodu szyna Picatinny. Jak widzicie, w tych kruciakach jest tylko jeden mostek, jeden slot, a w przypadku tego Pro mamy slotów 2. Budowa wewnętrzna. Zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć, że te pistoleciki oczywiście nie mają żadnych zewnętrznych bezpieczników. Za bezpieczeństwo tego pistoletu odpowiada bezpiecznik. Spójrzcie, taki typowy gloczek oraz blokada wewnętrzna iglicy, też klasyka gatunku. Dodatkowo, tak, zbijak, żeby nie było tam, nie marudzić. Jak sobie ten pistolet przeładujemy, to widzicie tutaj w dziurze widać dno, kawałek kryzy łuski i mamy wskaźnik po prostu z załadowania, bo jeżeli sobie ten nabój teraz z niego wyrzucimy i popatrzymy, no to jest czarno. Tak, i mamy taki wskaźnik załadowania czy rozładowania. Wskaźnik obecności naboju w komorze nabojowej. Dobra, na szybko. Budowa wewnętrzna, rozkładanie, tak. Oczywiście sprawdzamy i teraz blokujemy zamek w tylnym położeniu i tu mamy dźwigienkę do rozkładania i na ogół wszyscy ciągną ją w dół, no bo tak zwykle jest zrobione. Nie, ciągnie się ją w górę, zsuwamy sobie szkielet, znaczy zamek ze szkieletu, odłączamy urządzenie powrotne, odłączamy lufę i to jest zasadniczo rozłożony pistolecik HS Pro. No, możemy jeszcze rozłożyć tego maluszka. Jak widzicie, budowa zasadniczo jest identyczna, a różnice dotyczą rozmiaru tego wszystkiego, tak? Krótszy zamek, dłuższy zamek, krótsza lufka, dłuższa lufka, skromniejsze urządzenie powrotne, większe urządzenie powrotne, duży szkielet, mały szkielet i tyle. Jak wygląda to w środku? No tak jak mówiłem, klasyka gatunku bazująca w pewnym stopniu na rozwiązaniach Glocka.
aczkolwiek to jest, powiedzmy, głęboka inspiracja i nic poza tym. Szkielet bardzo leciuteńki. Prowadzenie zamka odbywa się zasadniczo po tej części. Tu są prowadnice zamka i tu w tylnej, w tym całym bloku. Tak? Nie ma żadnych wprasowanych w szkielet jako taki, bo i to można wyjąć po prostu. Jak wyjmiemy, to nie ma żadnych innych zatopionych elementów w tym poza tabliczką z numerem. I to jest wszystko. Urządzenie powrotne, 2 sprężyny na wspólnej żerdzi, już takie bardziej rozbudowane. Lufa, klasyka gatunku, nie ma w ogóle o czym opowiadać. No, lufa jak lufa. No i zamek, tak, możemy się przyjrzeć, jak to jest wykonane. One są oczywiście trochę brudne, ale tak, śladów narzędzi nie ma. Krawędzie są wyraźne, ale nie ostre. Pokrycie tego, wykończenie tego zamka, jakaś oksyda zapewne, bardzo sympatyczna. To są pistolety pokazowe. One nie wiem ile mają przebiegu, ale trochę mają i już naprawdę były trochę postrzelane i zobaczcie, one się tylko troszkę wycierają, tak jak się wyciera każdy porządny pistolet. Muszę przyznać, że te wytarcia, ja lubię takie wytarcia. Nienawidzę takich wytarć, jak miałem w swojej beretcie, gdzie ta farba zaczyna się kruszyć. A tu jest po prostu taki pistolet, który nosisz, czy używasz, no to się trochę zużywa. Ale wykonanie tego jest naprawdę bardzo, bardzo przyzwoite. Płytka oporowa, iglicy plastikowa. No nie ma się do czego przyczepić tutaj. No to jest naprawdę bardzo, bardzo porządnie zrobiony pistolecik, tak? Dobrze, złożę te pistoleciki. No to lecimy teraz na BMA 60 i zobaczymy, jak to chodzi na ostrej, a niekoniecznie na zbijakach. 7 metrów. Wziąłem na razie ten najprostszy pistolecik. Spróbujemy strzelić parę strzałów takich. Tak. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Rzadko takie rzeczy strzelam. No 7 metrów, tak, no ale taki jest przeciętny dystans, jak wynika z amerykańskich statystyk, że to jest w zasadzie maksymalny dystans strzelania do siebie w jakiejś krytycznej sytuacji. Dalsze to już bardzo rzadko. Dobra, spróbujmy. Jezus Maria, 2,06. Masakra jakaś. Zginęłeś? Pewnie tak, no. Zwłaszcza, że trafiłem go w lewe płuco. Teraz lepiej. 1,88. ,81. Bez odrzucania kurtki. Co? Nie odrzuciłeś teraz kurtki, tylko wyciągnąłeś go po prostu. Nie, odrzuciłem. Taki protip, jak chcecie szybciej odrzucać kurtkę, to tu można przyszyć ciężarek. I wtedy jak machniesz, to poleci. W jednym filmie to widziałem, bardzo starym, francuskim. Wow, patrz teraz jak wyszło. 1,66. Jeden 77. 5 poszło. Nie, no ja widzę, nie ma co podchodzić. Ale ludzie nie widzą. Zasadniczo powinniśmy pierwszy. Drugi był tu. 3., 4. i 5. Tak? Drugi spróbowałem. Ostrzegawczy. Tak. Jak mój kolega mawiał, 4 straszę, 1 obezwładniam. Dobrze, spróbujmy. Z ciekawości staniemy sobie w odległości od tej tarczy 15 metrów i strzelę 5 takich celowanych. Zobaczymy, jak to się nadaje, bo na 25 to jest bez sensu strzelanie, ale na 15.
Troszeczkę kopię. To jest ten z najmniejszym chwytem, ale założyłem do niego przedłużony magazynek, bo i przez to ten chwyt jest pełniejszy. No zobaczcie, tak? Wszystko poszło tu. Czyli generalnie w sylwetkę we Francuza się zupełnie spokojnie z tego trafi. A jakby człowiek... No poczekaj. Założę ten z tym krótszym. To jest ten z krótszym. Trochę kopię, ale wbrew pozorom ten chwyt jest bardzo wygodny. Fajny jest ten spust, bo on ma dosyć... Zobaczcie, pokażę Wam. Ten spust ma dosyć długą drogę, taki bieg jałowy ma, dosyć długi, oczywiście bezpiecznik, tak, dosyć długi i potem jest to przełamanie, ono już jest stosunkowo płynne, znaczy stosunkowo lekkie i bardzo płynne. To nie jest tak, że trafiam na jakąś nie wiadomo jaką ścianę, tylko ciągnę ten spust trochę większym oporem, pach, pada strzał i reset jest dosyć długi, ale jest bardzo wyczuwalny. Ten reset i czujesz na palcu i go słyszysz. To kliknięcie naprawdę jest bardzo wyraźne. Muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym pistolecikiem. Widzieliście, tak? Pierwsze dwa może nie były najlepsze przy tym szybkim strzelaniu, ale kurna, potem jak już człowiek załapał trochę, to zaczęło po prostu wychodzić. Zaczyna mi się ten pistolet podobać. I jeszcze ma fajne przyrządy celownicze. No zobaczcie, to jest to białe U i czerwona kropa. I waszym zadaniem jest umieszczenie czerwonej kropy w tym U i to jest koniec. Nic więcej nie potrzeba. Bardzo fajne. Nie wiem, czy było słychać. Słyszałeś to klikanie takie, nie? No dobra, dwa strzeliłem z dupy kompletnie, 3 weszły tu. Uznajmy, że poszło słabo. Ok, zakleimy i strzelimy sobie z niego jakieś dubleciki. Tak, to ładujemy. Strzelimy sobie z niego kilka dublecików, z tych 7 metrów, już bez wyjmowania go spod kurtki. Po prostu zobaczymy, jak on się zachowuje. Na początek strzelę powiedzmy z 2 dublety z tym magazynkiem, tak? Zobaczcie, że on jest znacznie krótszy i przy chwycie, no ten najmniejszy palec w mojej średniej dłoni już zaczyna się gubić. Żeby było bezpiecznie, a zobaczcie, co by było w przypadku Kuby. To już nie to, że się gubi, tylko po prostu nie ma gdzie go zapiąć. Dobra, zmienię magazynek. Jeden uciekł. Powiem wam tak. Kolosalna różnica. Po prostu kolosalna różnica. To jest game changer. Jeżeli miałbym go nosić i mieć komfort strzelania dubletu, zdecydowanie to. Łatwiej można złapać ten pistolet, jest nad nim znacznie większa kontrola, bo zobaczcie, większość z tych strzałów tu, to były właśnie z tym długim magazynkiem. To jest, jeżeli będziecie kupować tego malucha, to ten przedłużony magazynek to jest absolutny must have. Po prostu kompletnie zmienia prowadzenie tego pistoletu. To jest zupełnie inne strzelanie niż z tym króciaczkiem. Więc... No tak, ja bym zdecydowanie polegał tylko na tych długich magazynkach, bo z tym krótkim, nawet powtarzam, ja mam dłoń w rozmiarze M,
A jak ktoś ma jeszcze większe dłonie, to już nie postrzela dubletów z tego. Dobrze. Weźmiemy sobie teraz może ten z kompensatorem i strzelimy sobie jeszcze raz te dublety, ale już nie będziemy się bawić w krótki magazynek, tylko będziemy strzelali wyłącznie z tym długim magazynkiem, bo już wiadomo, że jest po prostu znacznie wygodniej. HS-ik 11 z kompensatorem i z troszeczkę przedłużoną lufą. Niestety z ukrycia z niego nie postrzelam, bo nie mam kabury do niej dostosowanego. Więc strzelimy sobie z 5 dublecików i możemy się potem cofnąć na te 15 metrów. Jak zakleimy tarczę, cofniemy się na 15 metrów i zobaczymy, czy będzie jakaś poprawa celności. Właściciel mówi, że próbował z niego strzelać na 25 metrów, ale mówi zapomnij. No nic, zobaczymy te dubleciki. Tak jak powiedziałem, strzelam już z tym przedłużonym magazynkiem, bo z tym krótkim, no nie. Wymiana magazynka w tym pistolecie, on nie ma lejka, ale ten otwór jest dosyć szeroki. Tak, zobaczcie, on jest dosyć szeroki. Jest tu jakieś tam minimalne wybranie, taki symboliczny lejek. I generalnie wymienić ten magazynek da się bardzo szybko, bardzo fajnie, tak? Tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Jak zwalniacie magazynek, to niestety trzeba odpuścić ten palec, bo jeżeli tylko naciśniecie, ja właśnie nacisnąłem przycisk zwolnienia magazynka i mogę sobie tak, a jak go odpuszczę, to wyleci. Niestety przy tej wielkości pistoleciku trzeba po prostu rozluźnić chwyt, bo magazynek się blokuje raz tu, a dwa tu. Więc musicie przy wymianie magazynka musi być lekkie rozluźnienie chwytu, bo inaczej po prostu tego magazynka nie wymienicie. Dobra, zobaczmy co tam wyszło. No spoko, tak? Trochę w lewo, on widocznie musi być, ale w linii, tak? Znaczy no, hello. Nie wiem, czy ten kompensator coś daje, może trochę daje. Wiesz co daje, bo Wiesz? pierwsze strzały były tutaj, a drugie zazwyczaj szły tutaj. Okej, no skoro tak twierdzisz. Szybciej ci schodził, było mniejsze podbicie. Z ciekawości strzelimy jeszcze teraz z niego z tych 15 metrów. Zobaczymy jak to z tych 15 metrów wyjdzie. Ale powiem Wam zupełnie szczerze, podchodziłem do tych pistoletów sceptycznie, zaczynają mi się podobać. Jeszcze Kuba mówi, że one są stosunkowo niedrogie. Mówię, że on kosztuje dwójkę coś. HS-y nie mam dla tego pojęcia. A nie, to Kuba, to Bartek mówił. To Bartek, jak z Bartkiem wcześniej rozmawiałem, to... Mylisz nas, Tak, jesteście tak podobni, że... jak 2 krople wody. Całkiem fajne pistoleciki, takie do edecowania. No zobaczcie, z 7 metrów z butelki się zasadniczo nie wychodzi. Staniemy teraz na 15, zobaczymy, czy ten pistolet z kompensatorkiem i z trochę dłuższą lufą robi jakąś różnicę, czy nie. No może masz rację, wiesz, co do tego kompensatora. Może trochę mniej kopie. Ten na samym dole, ten to był pierwszy. Pozostałe 4 są tu. Tak? Czyli można założyć, że na 15 metrów z czarnego nie wyjdziesz. Myślę, że jak na taki pistolecik, to ten wynik jest zupełnie akceptowalny. Przy tej długości lufie, przy spuście,
który pracuje tak, jak pracuje, żeby nie było. On pracuje bardzo sympatycznie. Bardzo sympatyczny spust, ale to jest spuścik dostosowany do bezpiecznego noszenia broni na co dzień. Co nie zmienia faktu, że jest całkiem fajny. Dobrze, to weźmiemy jeszcze laserka, a potem przejdziemy już do tego dużego. You talking to me? Mamy tego maluszka z przedłużonym magazynkiem i z założonym kolimatorkiem. No i zobaczymy, spróbuję strzelić tak z 5 razy. Co ty robisz? Mucha. Spróbuję strzelić z 5 razy z wyjęciem spod kurtki. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ty widziałeś w ogóle kropkę? Nie. To było, znaczy wiesz co, no przy takim czymś, to widzę, gdzie to poszło. To poszło w ogóle w bok dramatycznie. No ale... Celowałeś? Nie. Teraz w serducho koło kciuka. 1,77. Teraz już widziałem. 1,72 i... W piąsteczkę dostał. 1,91. Już nie pogra na komputerze. Już nie. Jeden 79. Kurde, ja prawie nie celuję. Ale jak teraz patrzę, to strzał padł dokładnie tam, gdzie był wycelowany celownik. No pokaż celownik. Nie wiem, widzisz coś? Za ostre światło. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Patrz, teraz mi się nawet udało złapać kropę. 1,85. Dobra, wystarczy. Strzelimy sobie zaraz jakieś dubleciki. Gdzie poleciał ten ostatni? Aha, nie wziąłem zaklejek. Kciuk. Nie kciuk. Nie. Paluszek. Tu chyba ten ostatni poszedł. Nereczka, serducho. W nerkę boli najbardziej. To był pierwszy. Ten. Reszta? Albo wiesz co, strzelimy teraz, zanim ją zakleimy, to strzelimy sobie z 15 metrów z tym kolimatorkiem. Będę celował w łepetynę. No nie jesteśmy na... Aha, czekaj, bo to z 15. To było 10. Tu jest 15. Przestrzeliłeś. 2 tu, 3 tu, ale zobaczcie jakie skupienie. I 2 tu. Podejrzewam, że te są moim błędem. Tu celowałem, w piątkę. Ustawienie kolimatora. Nie wiem, możemy spróbować jeszcze raz. No, zobaczymy. Strzelę wolniej. Powiem tak. Do precyzyjnego strzelania to... O czym ja mówię w ogóle, tak? Nie liczcie na to, że
da się z tego pistoletu strzelać bardzo precyzyjnie, bo to nie ta praca z pustu, nie ta długość lufy, nie ten chwyt. To kot? To wycie? Wiersą. Mówiłem, kolimator. Tak, wychodzi na to, że to są moje błędy. Raz, dwa, trzy, cztery, bo tu były trzy, a i tu jest piąty, To jest podwójne. Tu masz 2. tak? A, czyli raz, dwa, trzy, nie, bo tu były trzy, raz, dwa, trzy, cztery i tu jest piąty. 5. Celowane, kolimatora. wszystkie celowane tu. Takie skupienie z 15 metrów, no. Daję radę, daję radę. No to na koniec H11 Pro, czyli ten z tym najdłuższym chwytem. No różnica, tak, jak go już łapiesz, to jest pełnoprawny chwyt pistoletowy, serio. To jest taki Glock 19 bez nikakich w ogóle. Strzelimy sobie kilka razy z wyjęciem, strzelimy kilka dubletów i na koniec pójdziemy na te 15 metrów i zobaczymy, jak nam pójdzie. Jeden 86. Klata. Jeden 76. Czy ty to widziałeś? Klata. To był trzeci. 1,91. No to już Głowa. w czółko, ale źle go złapałem. 2,04. Przepraszam, zabiłem. I to poszło koło ucha. Pierwsze trzy. Tak? Tu źle złapane i tu też źle złapane. To moja wina. Ale powiem, daj zaklejki. Ale powiem wam tak. To nie zaklejki, to medkit. Medkit, tak. Powiem wam tak. Zupełnie inne strzelanie. O ile z tych maluszków, z tych H11 z przedłużonym magazynkiem, to już był game changer, o tyle w przypadku tego Pro to jest zupełnie inne strzelanie. To jest pełnoprawny pistolet na dobrą sprawę. Jest mniejszy, jest krótszy, jest chudszy, jest niższy troszeczkę, ale ten chwyt to już jest naprawdę pełnoprawny, bardzo wygodny chwyt pistoletowy i tu już nie ma w ogóle to tamto. No. Strzela się z niego naprawdę super. Dobrze, strzelimy jakieś dubleciki. Już bez wyjmowania. Co my tu mamy? No i wymiana magazynka, tak? Nic nie muszę rozluźniać. Trzymam tak jak trzymam. Pyk. W tych małych, w żadnym z tych małych tego nie zrobicie. Akurat było 5. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bez komentarza. Rewelka z tych, których dotąd strzelaliśmy. Rewelacyjny pistolecik do noszenia. Serio. Jakbym miał kupić, to zdecydowanie chyba tego.
Jest naprawdę bardzo fajnym pistoletem, jeżeli chodzi o noszenie EDC i bardzo przyjemnym pistoletem w strzelaniu. Zobaczcie, te dublety były dosyć szybkie i kurna potrafią wchodzić naprawdę bardzo ładnie. Jestem bardzo zaskoczony, jak ten pistolecik fajnie pracuje. Zapytaj się kolegę, czy nie chce na pamiątkę. Gdzie żeś to wygrzebał? Tak. Oh. 15 metrów. Okulary. Miało być 5, było 10. Oberwałem wszędzie, gdzie się dało tym łustem. Ale wiecie, dlaczego strzeliłem z niego 10 razy? Bo miałem nie używać tego słowa. Strzela się z niego zajebiście. Naprawdę, kurde, rewelacja. Zobaczcie. 10 strzałów z 15 metrów. Ewidentnie mój błąd. Cała reszta tutaj. Kapitalny pistolecik do EDC. Serio. Naprawdę, jeżeli miałbym, bo ja do EDC mam Arexa Delta. Ten jest jeszcze mniejszy niż Arex. Ma bardzo fajnie pracujący spust. Ma fajne przyrządy celownicze. Jest optik ready. Ma bardzo fajny chwyt. Ten chwyt jest malutki, ale ten chwyt jest bardzo wygodny. Naprawdę, możecie mi uwierzyć, ten chwyt jest naprawdę bardzo wygodny i bardzo fajnie daje się ten pistolecik opanować przy strzelaniu dubletów. Jestem w szoku. H11 Pro z tych 4 to jest zdecydowanie mój po prostu faworyt. Ale o tym wszystkim powiem Wam w podsumowaniu, które zrobię, siedząc na skrzynkach w naszym studiu. To postrzelane. Co mogę powiedzieć o tych pistolecikach? Tak? To są typowe pistoleciki do EDC. No bo takie jest ich przeznaczenie, tak? Mała, niewielka broń. Do strzelania na stosunkowo niewielkie odległości. Ich podstawową zaletą są ich rozmiary. Tak? W przypadku tych zwykłych H11 bardzo maluteńkie. To są wręcz, można by powiedzieć, damskie pistoleciki przeznaczone do torebki albo do noszenia EDC. Tak? Mam bluzę taką w miarę luźną. Mam pistolet, no pewnie wiecie, że go mam, bo tak. Dodatkowo mam kaburę, taką hybrydówkę, która jest niezła, ale brakuje jednego elementu tutaj, takiego, który by ją bardziej dociskał w moją stronę. Wtedy ten pistolet ukryłbym po prostu jeszcze lepiej. Możemy zrobić to samo. Czekajcie, żeby nie ten. Dobra, już jestem. Zobaczcie, mam tego większego, tak? Pro. Troszeczkę go widać, ale widać go wyłącznie dlatego, że właśnie nie ma tego elementu, który by skręcał tę kaburę do wnętrza jeszcze bardziej, bo jakby był, to by się ukrył lepiej, tak? Ale są to pistolety, które raz, że jest bardzo łatwo ukryć, a dwa, że przy noszeniu nie przeszkadzają, bo są po prostu małe. Jak się z nich strzela, no to widzieliście, tak? To nie są pistolety do precyzyjnego strzelania. To jest broń generalnie do strzelania na stosunkowo niewielkie odległości. Zwłaszcza to, z uwagi na długość lufy, z uwagi na rozmiar chwytu, na linię celowniczą, na wszystko. To jest po prostu typowy pistolecik do samoobrony. I takie jest jego podstawowe przeznaczenie. Z tym jest już troszeczkę inaczej.
bo z tego można strzelać na troszeczkę większe odległości, dużo bardziej komfortowo niż z tych maluszków. Natomiast płaci się za to większymi rozmiarami. Masy nie biorę pod uwagę, bo tam ile było? Te były 455, a ten 500 coś. To jest jakieś 80-100 gramów różnicy, tak? Niecałe 100. No, różnica jest naprawdę niezauważalna. No dobra, no, tutaj naładujesz tam 3 kulki więcej, no to wtedy się już trochę bardziej to poczuje. Ale widzieliście, jak to strzela, widzieliście moje reakcje na strzelnicy, tak? Jeżeli miałbym z tych 3 pistoletów, to tamtego 4 nie biorę pod uwagę, bo Marcin sobie go kupił, ale dla mnie to jest taki lekki przerost formy nad treścią. Wygląda super, strzela przyjemniej niż ten, ale jednak jest przekombinowany. Gdybym się miał zastanawiać to czy to, to zdecydowanie wybrałbym to. Dłuższa lufa, dłuższa linia celowania, dużo wygodniejszy chwyt, tak? W porównaniu z tym to jest przepaść. To widzieliście na strzelnicy. Kontrola pistoletu tego przy strzelaniu szybkim w porównaniu z tym, nawet z tym przedłużonym magazynkiem, to jest nieba a ziemia. Przepraszam, to jest zwykły magazynek. Nawet z tym przedłużonym magazynkiem to jest nieba a ziemia. Mimo że te chwyty, jak się je tak zestawi, to ten przedłużony magazynek nie jest dużo krótszy od tego, no ale pamiętajcie o tym, że jest utrudniona wymiana tego magazynka. Jak będę miał pełny chwyt, to mogę naciskać ten guziczek. Dla osoby o normalnej budowie ciała, powiedzmy tak 1,75 m w górę, zdecydowanie to. To polecałbym dla wszystkich, którzy są mniejsi, dla kobiet, mają mniejsze łapki, lepiej ten pistolecik im się dopasuje. Dla osoby o średnich i dużych dłoniach nie ma sensu nosić tego, zdecydowanie polecam to. Ja generalnie jestem zwolennikiem noszenia broni takiej, której się najczęściej używa. Ale gdybym miał kupić sobie pistolet do EDC, wyłącznie do EDC, mam jeden taki, Arexa, kiedyś zrobiłem o nim film, chyba będę musiał zrobić drugi, już taki z większą ilością strzelania. Gdybym miał wybierać, zdecydowanie to on jest niewiele większy od tego mojego Arexa, który jest troszeczkę tylko mniejszy od Glocka 19, natomiast to jest w obu przypadkach są bardzo smukłe pistoleciki. Te nie są w mikrorozmiarach, a te nie są w bardzo niewielkich rozmiarach. Przy czym strzelanie z tego, jak żeście widzieli, jest fenomenalne, jak na ten rozmiar pistoletu. Niestety, one trochę kosztują, no bo one tam kosztują, patrzyłem, w najprostszej wersji to jest chyba 3200, a w najbardziej rozbudowanej to jest 3600, jakoś tak. One są dosyć bogato wyposażone, bo tam jest, z tego co pamiętam, plastikowy kuferek, 3 magazynki, jakiś zestaw do czyszczenia, coś tam jeszcze. Więc to jest dość przyzwoite wyposażenie. 3 magazynki macie, 2 długie, tutaj chyba są 3 jednakowe, a w przypadku tych są 2 długie i 1 krótki. Więc to wyposażenie jest naprawdę na bogato i można sobie już, mając 3 magazynki, już można naprawdę sporo na strzelnicy sobie postrzelać z wymianami magazynków, ze wszystkim innym, tak? Kultura pracy, jakość wykonania, renoma HS-a jest też dosyć dobra. Ja generalnie nie lubię tych dużych HS-ów, zwłaszcza z tym bezpiecznikiem chwytowym i z pewną dozą nieśmiałości podchodziłem do tych małych HS-ików. Ale muszę przyznać, że optyka mi się troszeczkę zmieniła. Ja bym nie kupił tych pistoletów, bo ja mam tego swojego Arexa, który jest w zasadzie kompaktowym pistoletem, tak? Chociaż parametry ma tylko niewiele lepsze od tego. Ale gdybym miał kupować pistolecik do EDC, zdecydowanie ten. Ten, powtarzam, dla osób niewielkich. Ten mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o wygodę strzelania przy tak niewielkich rozmiarach. Tyle. Dziękuję jeszcze raz na koniec tradycyjnie wszystkim patronom za wspieranie nas w serwisie Patronite. Zachęcam wszystkich innych do wspierania nas w serwisie Patronite. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w kanale, lajki, suby, komenty itd. Zachęcam do oglądania, do szerowania, aby kanał rósł w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. I tyle. Do zobaczenia w następnym filmie.